Cześć, ja jestem Kasia Opola i powiem wam trochę o sobie. Wychowałam się w rodzinie rzymskokatolickiej. Od dziecka chodziłam do kościoła, zostałam ochrzczona w sumie w wspólnocie neokatechumenalnej. Potem przenieśliśmy się właśnie do kościoła rzymskokatolickiego i tam przystąpiłam do komunii, też do bierzmowania, ale jakoś chyba robiłam to po prostu z przymusu. I powiedziałam, w pewnym momencie powiedziałam rodzicom, że chcę to zostawić. Po bierzmowaniu przestałam chodzić właśnie do kościoła i na lekcje religii. Jak skończyłam tą historię z kościołem, to w sumie zaczęłam chodzić z Wojtkiem, a Wojtek w tym samym roku brał chrzest w kościele baptystycznym, ale w sumie jakoś nigdy nie narzucał mi tego, żebym poznała Boga i nawet o tym nie rozmawialiśmy, ale po prostu żyliśmy dalej i tak 3 lata może minęły i w sumie nie myślałam nigdy o Bogu. Żyłam tak, jak świat tego chciał. Czyli też tam jakieś imprezy, po prostu tak po swojemu. Ale właśnie minęło kilka lat i zaczęliśmy myśleć o wspólnej przeszłości, ale no właśnie te różnice poglądowe, no on był chrześcijaninem, a ja nie, no to trochę stanęły nam na drodze. Więc poprosił mnie, żebym może zaczęła przychodzić do kościoła i starała się poznać Boga. No i zaczęliśmy w Gdańsku, jak już przyjechaliśmy na studia, to chodziliśmy do drugiego zboru, a potem przenieśliśmy się za namową Filipa do EGZE i chodziłam regularnie na nabożeństwa i też na grupki biblijne. Też na ASB przychodziłam i kilka miesięcy poznawałam właśnie Pismo Święte w kościele, ale nie byłam przekonana do tego, kim tak naprawdę jest Bóg. Zaczęłam myśleć, że może istnieje, ale nic to nie zmieniało w moim życiu. Więc w pewnym momencie postanowiłam, że sama zacznę czytać Biblię i modlić się do Boga. Dużo się modliłam, żeby mi otworzył oczy, żeby mi pokazał, co tak naprawdę znaczy i co tutaj się dzieje na tym świecie. Chodziłam też na przykład na jakieś konferencje, na Winterfresh albo pojechałam na Refresh, wtedy jako wolontariusz. No i myślę, że już pojechałam na Refresh z takim nastawieniem, że wiem, że Bóg istnieje, ale nie zmieniało to mojego życia, ale podczas jednego wieczoru uwielbienia zaczęłam się wsłuchiwać w teksty pieśni, których w sumie jakby nigdy nie śpiewałam w kościele, bo nie potrzebowałam. I w jednej pieśni, już nie pamiętam jakiej, ale zrozumiałam, kim jest Bóg i jak bardzo mnie kocha. I to, że Jezus za mnie umarł, w sumie poczułam wstyd, że to wszystko, że to jak żyłam i że to, co robiłam, jak grzeszyłam i że za to wszystko musiał umrzeć Jezus i cierpieć na krzyżu. Jednocześnie poczułam taką wdzięczność za to, że się poświęcił za mnie i że Jego łaska w sumie mnie wybawiła. Zaczęłam zmieniać swoje nawyki i spędzać więcej czasu na poznawaniu Boga. Zaangażowałam się w kilka służb, na przykład w ASB, ale myślałam o chrzcie, nie byłam jednak przekonana do tego, czy po tak krótkim czasie to powinno wziąć chrzest,
Ale po rozmowach ze znajomymi w końcu podjęłam decyzję o przyjęciu chrztu. No niestety nie wszystkim się to w mojej rodzinie podobało i nie są do tego przekonani. Ale ja stwierdziłam, że będę trwać w tej decyzji i zaczęłam chodzić właśnie na spotkania przygotowujące do chrztu. No i w sumie tak to zostało, że za tydzień biorę chrzest i w sumie cały czas się staram pogłębiać relacje z Bogiem, czytać Pismo, przychodzić do Niego i jestem mu bardzo wdzięczna za to, jak zmienia moje życie i jak wiele dla mnie zrobił.